oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witajcie ponownie, z tej strony ponownie Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w dzisiejszym komentarzu dnia. Dziś, jak na pewno zauważyliście na okładce, będziemy zajmowali się tematami benzyny w Rosji. Będziemy zastanawiać się, czy tej benzyny zabraknie Rosjanom, co się dzieje z cenami, dlaczego są wprowadzone ograniczenia na eksport benzyny. I zrobimy taką krótką rozbiegówkę, puszczam filmik i za chwilę wracamy do Was. Tornado cenowe na rosyjskiej benzynie. Znów pojawiają się problemy z benzyną w Rosji, kraju, który śpi na ropie. Tempo wzrostu cen hurtowych tego lata przekroczyło ubiegłoroczne wyniki. Dla Rosjan poprzedni kryzys paliwowy wydawał się katastrofą. 23 lipca ceny benzyny 95 na międzynarodowej giełdzie towarów i surowców w Petersburgu osiągnęły prawie 75 tysięcy rubli za tonę. To wzrost o 6% w ciągu zaledwie tygodnia, wzrost o 38% od 1 czerwca i wreszcie, co najbardziej przerażające dla Rosjan, wzrost o 73% od początku stycznia bieżącego roku. No i Paweł, co ty na to? 70%? 73 nawet. No, ale wiesz, to, że tak powiem, tylko na 95. Problem jest taki, że ta 95 stanowi już ponad 50% rynku. No i wypiera tą 92, no to jest też naturalne, ale to też wynika z tego, że coraz więcej chińskich samochodów się pojawia. No i one tak chciałyby jeździć na tej 95, bo ta niższa liczba oktanów ich, znaczy te samochody nie zadowala. A europejskie zadowalało? Bo my jeździmy na 95 albo Wiesz nawet co, 8, różne wiesz. tam były, wiesz, pomysły, ale bardziej były, że tak powiem, podobno można było, nie? Jak najbardziej. Natomiast wiesz, 92 już 40%, nie? A jeżeli chodzi o diesla, 20%. A więc widzimy tutaj, że mamy taką nierównowagę. I z czego może to też wynikać, bo należy też spojrzeć. Mamy od jakiegoś czasu, ponieważ no to nie jest pierwszy kryzys paliwowy, który Rosję dotyka. Dokładnie rok temu, jeżeli chodzi o sierpień, wrzesień, mieliśmy sytuację podobną, tylko wywołaną innymi czynnikami. Bo w zeszłym roku mieliśmy sytuację taką, że rząd wpadł na pomysł, że może zaoszczędzić, jeżeli chodzi o dopłaty do paliw. No w Rosji obowiązuje coś takiego jak tak zwany tłumik paliwowy, czy amortyzator paliwowy, który polega na tym, że jeżeli mamy te ceny hurtowe, to te ceny hurtowe nie przekładają się na ceny detaliczne. No i to może być dla Was takie zaskoczenie. No jak? No 70% te ceny wzrosły, czyli na stacjach też wzrosło. No nie. Jeżeli popatrzymy na stacje, no to benzyna od początku roku wzrosła bodajże o 4, tam chyba 2,2, coś takiego. Co nie przeszkadzało FAS-owi w wszczęcie śledztwa o zawyżanie cen benzyny dotyczące tych największych dostawców. Czyli pomimo, że poniżej inflacji, to i tak FAS jak gdyby tu próbuje być chyba bardziej święty od świętego i mówi i tak musicie się wytłumaczyć, dlaczego podnosicie ceny benzyny. 70% drożej, proszę pana. To nic, ale No właśnie. musicie wytłumaczyć. Teraz tak, masz produkt, benzyna, ona rośnie tam 73%, na stacji podnoszą o 4%. Co z tą różnicą? To jest ten tłumik. Kto komu płaci? Nie do końca. No Nie do właśnie. końca to jest tłumik. Wiesz, on się rozkłada różnie. Tutaj częściowo jest to tłumik, no ale częściowo niestety muszą pokryć firmy naftowe. Bo on Firma naftowa wystawia cysternę z paliwem. Mówi, za to chce tam 100 tysięcy rubli, bo tam ponad tona Dobra, jest w tej cysternie. Jest to 70% droższe niż w zeszłym roku.
No to te No, 70 może tysięcy... nie niż w zeszłym, niż w styczniu, bo tutaj wiesz, Okej, tak, niż w mamy styczniu. tą taką sinusoidę, tak, wiesz, Mhm. jeżeli byśmy porównywali dokładnie rok temu, no to jest o 10% droższe, bo mieliśmy po prostu kryzys panikę wtedy. na rynku i Mhm. kryzys. Mhm. Okej. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to 70 tysięcy rubli w kosztach tej benzyny ktoś musi zapłacić, żeby na końcu ten klient wziął i sobie nalał do baku tej benzyny, tak? Tak, no i część płaci państwo, część płaci firma. No ale zaraz, ta firma przyjeżdża i ona mówi, ja chcę sprzedać tą benzynę, dostać pieniądze, a nie No. zapłacić wam pieniądze, żebyście wzięli tą benzynę. No i ja już mówiłem, jeżeli chodzi o marżę detaliczną, no to w tym momencie, czekaj, dzisiaj, no 1,4 rubla albo 1,5 rubla dopłacasz do każdego litra. Mimo, że produkujesz, Już wykonujesz z tym tłumikiem, pracę, już z tym tłumikiem. okej, wykonujesz pracę, zrobiłeś coś, co jakby piekarz mówi, tu masz chleb i złoty 20. Tak, panu się należy. Jeszcze. A tak. państwo mi dołożyło trochę do tego chleba, Tak, Bo no bo tam- inaczej to musiał, tak. To by ale było- niewystarczająco dużo, ja jeszcze muszę tobie dopłacić. To klient, który przyjeżdża na stację, tankując, zarabia, chociaż nie, on też płaci. To jest ta taka matematyka z tą znikającą monetą, jak miałeś takie sztuczki, wiesz. Kto te pieniądze zarabia, kto traci w tym momencie, Paweł? Bo to jest takie... No ceny hurtowe, no jeszcze raz mówię, ceny hurtowe są takie, jakie są, wynikają w tym roku właśnie z czegoś innego, to też za chwilę powiemy. Natomiast kto traci? No w tym momencie traci firma naftowa. Czyli produkuje coś i do tego dokłada. Ponosi koszty Tak, wszystkie dlaczego- operacyjne Dlaczego i jeszcze dokłada? dopłaca. No, ktoś mówi, moment, przecież zarabia. Zarabia, ale mniej zarabia niż jeszcze jakiś czas temu, bo koszty firm naftowych się zwiększyły, a nie zmniejszyły, a ceny się nie zmieniły. I jeszcze dodatkowo od 1 sierpnia będzie wprowadzony zakaz eksportu benzyny. Coś, co było w zeszłym roku i w zeszłym roku pomogło, bo zostało wprowadzone w którymś momencie i te ceny benzyny dosyć szybko spadły o 40%, tak, z tej bańki. Pytanie, dokładnie 43% bodajże. Pytanie jest, czy w tym roku pomoże, bo teraz się mówi, że wprowadzenie zakazu benzyny będzie na sierpień, ale jest duża szansa, że na i wrzesień, i październik, a jak się rozpędzimy, to może do końca roku. No i tu oczywiście jest mowa i największy strach jest na temat benzyny tej 95. I to jest następna ciekawostka. Rząd wprowadził też nakaz zwiększenia udziału benzyny krajowej sprzedawanej na giełdzie. Jeszcze w zeszłym roku było to 9%, w tym momencie już jest to 16%. Jak krajowej? W sensie, że w kraju ma zostać więcej tej benzyny. Na giełdzie musisz sprzedać mniej więcej tyle swojego produktu. Masz nakaz. Okej, a wcześniej gdzie to sprzedawali? Wywozili za granicę, bo za ten bochenek No, na chleba przykład- nie dopłacali, tylko ten zagraniczny płacił. Nie tak? na giełdzie, mogłeś mieć, ja się umówiłem, ty byłeś tam jakimś odbiorcą, ja się nie pytałem, co z tą benzyną robisz, ja ci to sprzedawałem, ty byłeś Ale zadowolony. Wtedy ja byłem ty mi zadowolony. dopłacałeś? To Jak my wtedy ustalaliśmy tą cenę, jaką chcieliśmy. A, że giełdowa mogła być Bo 70? to są ceny hurtowe, giełdowe. No ale ja Mhm. mogę z tobą przyjść i powiem, Mateusz, ja cię lubię, tak? Ja ci dam rabat. Zamiast 70 tysięcy, ile mi sprzedasz? Za 90, no, na przykład. W tą stronę mi dasz rabat. Tak, I jeszcze mi nie dopłacisz. tak. To dlaczego ja mam chcieć u ciebie kupić, a nie na giełdzie za 70? Bo ty ją sprzedasz za granicę. Ale a jakbym kupił tą z giełdy, to nie mogę? Z tą z giełdy częściowo możesz, ale tu już masz ograniczenia, jeżeli chodzi o tutaj pośredników. To jest raz, bo ma być ten właśnie zakaz wywożenia. Zresztą był taki pomysł, żeby zrobić tylko zakaz wywożenia dla pośredników. I takie też modele były.
jeżeli chodzi na przykład o diesla. Okej, czyli ty jako producent Mogę, byś mógł załadować wagony, tak. tam cyster nie ma, ale do tych byś Dieslu tak baniaki było, nie? popakował do towarowych i No tam wywiózł ten tankowiec. przez No. Kirgistan, bo tylko tam teraz możesz. Nie, no i jako ja dalej w bym świat. kupił raczej tankowiec i bym wywiózł tym tankowcem, nie? Zbiornikowcem. Okej. A ty jako ten mały przedsiębiorca, Bym tylko pomachał który dorabia do tankowcu tego tam miliona, i bym nie widział. to przez ten Kirgistan byś chciał. I tu szary eksport jest dużym problemem, bo właśnie dużo tego szarego eksportu idzie. A dlaczego on jest problemem? No dlatego, że mamy różnicę, jeżeli chodzi o ceny. Cena benzyny krajowej jest dwukrotnie niższa, jeżeli chodzi o ten rok, niż ceny tej eksportowej. Ale to jest ta sama benzyna. Podejrzewam, że tak. Nie próbowałem. Okej. To produkując na rynek wewnętrzny, musisz sprzedać za 70, powiedzmy. Tak. Natomiast jak ją wywieziesz tankowcem albo Już pociągiem jak już do przejedzie ten Kirgistanku, Kirgistan, to już będzie 140. bo na świecie cena benzyny jest mniej więcej 140, powiedzmy. No, tak, upraszczając. Tak, no bo Tak, to- okej, tak. rozumiem. Różnica jest to dwukrotna. dlaczego w Rosji jest tak tania? Bo rząd dopłaca tą różnicę? Bo rząd dopłaca tą różnicę i zabrania podwyższać tej ceny, no bo benzyna jest towarem pierwszej potrzeby. Tak samo jak kartoszki. No z kartoszkami ostatnio trochę im się rypło, no ale powiedzmy chleb, duma narodowa i jeszcze kilka produktów. I ogórki na zawody. To będzie, bo mam z zawodów filmik, ale to w sobotę. Okej. No. Nieźle chrupali. To po co rząd dopłaca, skoro i tak to jest ustawka jakaś taka dziwna? Jaki to ma cel? Czy ci, którzy produkują tą Dobra, benzynę, jest taka ustawka. nie mogą sprzedawać po 70 czy po 100 od razu? Dobra, jest taka ustawka, która mówi tak. Wy wydobywacie tą ropę, zarabiacie na tej ropie, wywożąc ją. Zarabiacie na rafinacji, sprzedając tego diesla i benzynę, wywożąc go. Ale na rynek krajowy macie sprzedawać taniej, ale żeby wam nie było tak zupełnie smutno i żeby nie było tak, że poniżej kosztów Poniżej to kosztów, robicie, to my wam dopłacamy do to kosztów. wy nam dopłacamy, żebyście chociaż wam te koszty się zwróciły. Okej? Tak, i teraz to dostaje wszystko w łeb. No i w zeszłym roku oni powiedzieli, że będziemy wam tylko połowę dopłacać. No i rafinerie wyszły, że trzeba było dopłacać, no bo nie zwracało się. No i nagle wszystkie rafinerie powiedziały, że produkują i dostarczają na rynek, a jak ktoś przyjechał na stację, okazało się, że są braki. Że jest kartka nieczynna. Tak, no nie ma, nieczynny za tydzień, tak, proszę Awaria dystrybutora. Tak, i w butelkach można było sprzedać, znaczy kupić, no bo wtedy mogłeś kaucję na butelkę wziąć. Która dziwnym trafem wynosiła tyle, co marża powinna wynosić. Tak, na przykład. No tak, jak kaucja, nie? No, nie sprzedawałeś, wiadomo, benzyny. Benzyna, cena była taka, jak tutaj sobie regulator żądał, natomiast butelki były drogie. Mogłeś No i sobie teraz tak, wiesz, nie wiem, 50 litrów w takich, wiesz, w większych butelkach. No i teraz przypomnijmy, Brać. w zeszłym roku sytuacja tak wyglądała, że ci producenci mówią: produkujemy, panie kierowniku, produkujemy, ale nie dojeżdża. Nie wiemy, co się dzieje po drodze, że są braki, my produkujemy. No i rząd się poddał w pewnym momencie i mówi: no dobra, zwrócimy wam ten Tak, rząd się poddał, powiedział: no dobra, chyba popełniliśmy błąd. Chyba nie da się z wami wygrać. Po naszych materiałach, bo my mówiliśmy, że to jest strzał w stopę i będą cierpieć. No i okazało się, że nikt nie chce dopłacać, tak? No i tak robili, żeby nie dopłacać do tego. Ogólnie mało kto chce pracować i jeszcze dopłacić za tą pracę, nie? Że no jakoś tak, nie wiem. Tak świat jest ułożony. No ale wiesz, koniec końców, jak podliczyć, to ponad 1 bilion rządowi się udało wyrwać na tych
No bo przez jakiś czas... Bilion rubli. Mhm. Tak, no to ponad 10 No bo tam... ten tłumik kosztuje, no rząd sypie No, pieniędzmi. to kosztuje, tak. No i przez ten okres, ile to było? 1,5 miesiąca? 2? Od marca do października. A, to kurczę, już Koniec nie pamiętam, końców. że to No. tak długo było. No to koniec końców To zamieszanie. bilion wyciągnęli. 1 300 000 bodajże. No i słuchaj, no i czy ktoś umarł, czy się świat zawalił? No nie. No to, No nie. to skoro tak dobrze było, to No czemu ale wiesz, przerwali? rolnicy protestowali, zamieszanie było, Putin musiał się wypowiadać, nie? No W tak, zeszłym roku, pamiętam no więc wiesz, tą nie? aferę paliwową, że według schematu szliśmy. Najpierw No i zaprzeczenie. teraz, tak, Mhm. no tak. No i teraz bardzo zbliżona sytuacja, ale inna. No bo już to nie tłumik, no bo tłumik jest w pełni. Pojawia się tutaj inny problem. Rafinerie. Dronopad, rafinerie i spadek rafinacji ropy oraz ta różnica, czyli masz różnicę pomiędzy cenami krajowymi a cenami tymi eksportowymi, która promuje szary eksport. Ale cena hurtowa teraz rośnie, więc ta różnica jest coraz mniejsza Tak. w sumie. Tak. No ale Mhm. ona, Ona właśnie rośnie, dlatego, tak. żeby powstrzymać ten szary eksport, jeżeli dobrze No rozumiem. znaczy, no, skoro są chętni, no ja przychodzę do ciebie, mówię, ty masz rafinerię. Przychodzę do ciebie w marcu, sprzedaj mi. Przychodzę w kwietniu, to ty mówisz, no ale już jest tam, wiesz, drożej 10%, nie? Czy tam ileś. Przychodzę w maju, no już 40%, bo wiesz, tu wszyscy chcą. Tu ciągle do mnie dzwonią, telefony. Wszystkie okoliczne rafinerie zmieniły się w duże świeczki. No. No i wszyscy tak chcą kupić, no a więc ja podnoszę ci cenę, no bo jestem, a jeszcze dodatkowo no nie mogę więcej wyprodukować, skoro mam uszkodzone linie. No to no nie żądaj ode mnie czegoś, co czyli jest niemożliwe. trafiło ciebie też. Tak, no mnie trafiło, mówię oficjalnie, że wszystko działa, no ale benzyny to ode mnie nie dostaniesz, nie? Mhm. Musisz tam gdzieś indziej sobie jechać, tam 1000 kilometrów dalej. No i tu się pojawia też paradoks, bo sam No wspomniałeś a wcześniej... jeszcze musisz przetransportować, a koszty transportu koleją no coś kosztują, za darmo tego nie ma. A więc wiesz, to, że na przykład jedna rafineria jest z danego regionu wyłączona, to znaczy, że trzeba tą benzynę dowieźć, no, a następna może być na przykład 500 kilometrów, czy 1000 kilometrów, czy 2000 kilometrów dalej. No i Taka tu- większa. I tu pojawia się ten problem. Powiedziałeś, że rząd ci mówi, ty sobie zarabiaj na eksporcie. Tak. No ale teraz wszyscy chcą w domu, To w w domu. sensie w kraju kupić ode mnie. Ja już nie mam na eksport za bardzo. No to Znaczy tą nie, cenę- no ja na eksport cały czas gdzieś tam mam, natomiast ogólnie wiesz, jest tak, że w przypadku No, w sensie eksportu... mam za mało, żeby rozdzielić w kraju, bo chcę na eksport wysyłać, Znaczy- więc ta cena rośnie. Nie? Trochę jest jeszcze, skomplikuję to. Głównie Rosja eksportuje diesla, bo ma większe możliwości, jeżeli chodzi o produkcję diesla, a w przypadku benzyny zawsze był taki problem, że za mało, znaczy ta benzyna tak na granicy tego zapotrzebowania krajowego była i tego eksportu benzyny nie było nigdy dużo, bo nigdy de facto aż tak dużo się nie rafinowało, bo bardziej, co ciekawe, z punktu kosztowych, logistycznych, technologicznych opłaca się wyprodukować diesla i sprzedać diesla. On jest bardziej zbliżony do ropy niż te wyższe frakcje. W sensie prostszy schemat rafinacji jest jakiś taki, taniej to No, wychodzi, mniej problemów technologicznych, nowoczesnych. i Tańszy tak jest. Tak. Mhm. Nie muszę mieć jakichś tam, wiesz, nowoczesnych linii i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę Czyli- robić czyli można crackingu, powiedzieć, rozbijać, bo wiesz, żeby na przykład często zrobić no to ja muszę jakąś linię crackingu, rozbijać te takie niższe frakcje, a tak od razu już mam tego diesla, tak tam Czyli z tej pierwszej frakcji. przychodzisz i ten chlebek produkujesz na zachód, a tu dla biedoty parę bułek. Tak rzucisz, i No. żeby było, że jest. No i Tak, teraz dlatego sytuacja... wiesz, Mhm. to, że będzie zakaz benzyny, jeszcze nie uderzy silnie w rafinerię, bo w rafinerię w ich opłacalność by uderzyło, jeżeli byłby zakaz diesla, bo na tym, że tak powiem, najwięcej się wysyła, najwięcej się zarabia.
No ale oczywiście dlatego może się okazać, że ten zakaz benzyny może nie być wystarczający, bo tutaj odczyty były takie za czerwiec, że brakowało 15% mocy produkcyjnych, jeżeli chodzi o benzynę. A mówiono, że przy braku 5% zaczyna się już problem. Czyli teoretycznie w tym momencie Rosjanie ciągną z rezerw. No właśnie, ale dużo jest tych zbiorników rozsianych No po ale Rosji. płoną. No, chciałem tu dodać, że, Ale płoną, tak? No że to tutaj jest nie jeden z przypadkiem- głównych celów w tym nie momencie dronów. przypadkiem, tak, nie przypadkiem te zbiorniki i te magazyny, znaczy pech chce, że Rosjanie tak nieszczęśliwie zawsze strzelają w te drony, że te szczątki spadają na te zbiorniki i najczęściej duża część, jak nie większość tych zbiorników z tymi paliwami często. Znaczy wiesz, Ukraińcy nie wybierają, czasami i diesel płonie, i benzyna płonie, bo to różnie, no ale płoną. Ich cieszy wszystko tak samo, jak płonie. Chciałem zasugerować, żeby w takim razie może nie próbowali strzelać i bronić tych zbiorników, skoro tak nieszczęśliwie strzelają. No były takie pomysły, tak. Ale przed programem mi powiedziałeś, że w sumie tych zbiorników jest tak dużo, że wiele z tych zbiorników wybrało tą taktykę, bo nie ma po prostu na tyle intensywnej obrony przeciwlotniczej i takiej ilości, żeby Tak, to bronić, bo to są mniejsze. Są w wielu miejscach, tam gdzie mamy większe takie magazyny, są jakieś te systemy antydronowe, które się nie sprawdzają, plus jeszcze te mobilne punkty, czyli gościu z karabinem maszynowym, no i próbują zestrzelić, natomiast w przypadku często mniejszych składów paliw, no nie ma tego, no bo to, że tak powiem, kosztuje, tak? Mhm. Teraz tak, jeżeli te składy... Jedynie co tam się próbuje zrobić, to są zagłuszacze GPS-u, co obecnie nie ma już znaczenia, tak? No bo to No, przestało. ale ktoś kontrakt podpisał, więc trzeba No realizować. tak, no bo wiesz, w tej pierwszej fazie, wiesz, kiedy one były naprowadzane, tak, no to tak, natomiast no, na tym terenie, tak jak w Moskwie, ten GPS nie działa. Mhm. I teraz tak, te zbiorniki szybko się odbudowuje, bo rozumiem, że jeżeli zniszczono ci zbiornik, to nie tylko zniszczono ci ropę, no ale zniszczono ci zbiornik, że jak któraś rafineria ma nadprodukcję, to sobie przelejesz do tego zbiornika, nie? Zbiornik z grubsza się szybko odbudowuje, natomiast no, te stracone tony, metry sześcienne, litry, jak sobie to tam liczysz, no już się spaliły. Mhm. No bo to ładnie płonie, no to zresztą to Tak, a właśnie diesel tak ładnie płonie, czy to... płonie wszystko, tak. To ślicznie. No benzyna lepiej. No właśnie, więc dobrze jest, jak są miksy. Pojemnik z benzyną, pojemnik z ropą. Tak, to często się zdarza, że jeden zbiornik potrafi się od drugiego zapalić, nie? Bo one dosyć Trudno blisko się z tu siebie. gasi. To się tak buduje, że one tak przylegają do siebie prawie, że nie? Bo to tak widziałem, że oszczędność terenu. Nikt jak gdyby nie brał pod uwagę ataków dronowych. Tak, że bardziej w budowie. chyba logistykę, jeżeli chodzi o nalewanie i żeby tych rur za Wiesz długo co, nie pożar się... też, no ale pożar na zasadzie takiej, że wiesz, coś tam ci się tam trawa podpali, czy jakaś tam ale nie ataki dronów, tak? Przy budowie były te próby, pamiętasz, z siatkami, Mhm. no ale zakończyły się fiaskiem. Jeszcze tego nie wiemy. Nie, no No, wiemy już. bo Pierwszy tam, etap siatek że będą... drugi etap, wiesz. Okej. Może Te pierwsze siatki, które były montowane, Rosniefti montowało i wszędzie, gdzie zamontowali, no nie zdały. to im spłonęły. To im spłonęły. Więc nawet nie wiadomo, czy nie pomogły w jakiś sposób. Bo Różne są skuteczność teorie. była duża. No okej. No i co teraz? Zbliżamy się do żniw. No Ukraińcy będą kontynuować te dronopady. A Rosjanie wypadałoby, żeby zaczęli te kombajny i w pola. A Tak, te no ale kombajny- kombajny najczęściej są, wiesz co, na diesel, a więc tu No tak. jest mniejsza szansa, że będą jakieś niedobory tego diesla niż tej benzyny. Mimo, że tyle płonie tych składów.
Tak. Jakieś lokalne, coś tam. Lokalne niedobory mogą się pojawić. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i z nimi już są takie kartki i będziemy chyba w środę z Markiem Meissnerem na ten temat mówić, jak to wygląda i to się będzie pojawiać. Natomiast pytanie, bo tu jest, wiesz co, dużo zagadek, bo w tym momencie rafinerie wykonywały tak od marca mniej więcej do końca maja, czerwca. Ten Niżny Nowogród był bardzo istotny, bo oni 11% benzyny robią nawet. No i oni ogłosili pod koniec maja, na początku czerwca, że zrobili, no już zakończyli. A więc w lipcu w ogóle miały być rekordowe odczyty, jeżeli chodzi o benzynę, prawda? I rafinacje, no bo niby wszystkie już zakończyły i wróciły po tych marcowo-kwietniowych dronopadach. Natomiast okazuje się, że spora część rafinerii zgłosiła kolejne planowane tym razem naprawy i konserwacje jesienne, które w tym roku wyjątkowo mają się odbyć od 1 sierpnia. Tak, mówiliśmy o tym. Wiesz, kalendarz nie wybiera, kiedy zaczyna się jesień. No, przypadkiem też, wiesz, wtedy jest ten zakaz benzyny, Tak się pokrywa. pokrywa przypadek. I to jest absolutny przypadek. Zupełnie. Nie można tego wiązać ze sobą. No i okej. Załóżmy, że remonty jesienne wykonane w lato nie skończą się do jesieni. Jest duża szansa. Co wtedy? No, pytanie jest tak naprawdę, wiesz, jak mocno, gdzie jest prawda? Czyli jak mocno te rafinerie oberwały? Czy rząd też dosypie, bo rafinerie zgłaszają, na przykład Łukoil zgłosił, żeby za tą odwróconą akcyzę móc zmodernizować swoje rafinerie. Stop. Być może ktoś ogląda po raz pierwszy, nie wie, co to jest odwrócona akcyza, bo zazwyczaj akcyza jest taka, że klient płaci i to idzie do rządu później. Znaczy nie? firma płaci, tak. No, jak Ale kupujesz, tak, klient płaci, tak. No. U nas mniej więcej to tak się przedstawia. No, odwrócona akcyza jest taka, że to rząd ci będzie płacił, jeżeli ty robisz inwestycje, modernizację, tak dalej. Aha, mówisz tu postawię nowy zbiornik, bo ten obok jest okopcony, Tak, nowoczesną już taki linię zniszczony. i tak dalej i się umawiasz, tylko no musisz mieć zgodę często rządu. No Ale i skąd rząd wie, ile ma dopłacić? To jest jakiś taki, wiesz, Projekt. że procent do inwestycji. Nie, projekt przedstawiasz i w ramach tego projektu dajesz do akceptacji. I mówisz pan da cokolwiek. Nie, tam jest wyliczone, że po prostu wtedy akcyza odwrotnie jak gdyby się tam liczy. Że to nie ty dopłacasz, tylko oni ci za każde tam wyprodukowany, zrafinowany tam wiesz litr, tyle i tyle ci dopłacają do tej modernizacji. Aha, czyli po skończeniu inwestycji ty zaczynasz produkować. W trakcie nawet. Aha, nawet jeżeli nie wyprodukujesz, no to jak oni wyliczają te litry, z których to ma być zapłacone? Jest po prostu szacunkowe, że ta linia będzie produkowała 8 milionów, no to wy macie... Nie, no tu... dajesz szacunki mniej więcej, ile modernizacja będzie kosztowała i o taką kwotę gdzieś mniej więcej w ramach odwróconej akcyzy, czyli co miesiąc z grubsza dostajesz wpłaty. Zamiast płacić, czyli zamiast wypłata do rządu, to będzie wpłata od rządu. Co miesiąc. Bo to nie jest tak, że jednorazowo dostajesz, tylko co miesiąc tak, to dostajesz jakąś tam kwotę i sobie w ten Ale sposób ty dostajesz od amortyzujesz. rządu, czy po prostu to, co pobrałeś z akcyzy, nie odprowadzasz? To, co pobrałeś z akcyzy, nie odprowadzasz, jeszcze dostajesz często od rządu. Aha, Dokładnie w tak. ten sposób. Tak. Powiem ci, jeżeli chodzi o system To tej często jest stosowane, dystrybucji to nie jest środków. to nie jest rosyjski pomysł. No dobrze, ale dodajesz do tego tłumik, dodajesz do tego zakazy eksportu, dodajesz do tego szary eksport i dodajesz jeszcze problemy z przepływami
walut przy tym handlu zagranicznym, dodajesz jakieś problemy z eksportem i importem, części zamian. Robi ci się całkiem skomplikowana układanka. No. Dlatego wiesz, mówi się, że jeżeli chodzi o ten rok, no to sytuacja branży surowcowej i tej naftowej nie jest dobra. No dobrze, Albo ale za to inaczej, perspektywy może są pozytywne na No przyszłość. jest gorsza niż kiedyś, nie? A więc te złote czasy, że tam oni zarabiali i w sumie jak pączki w maśle sobie żyli, no odchodzą w przeszłość. Może nie jest tak, że będą bankrutować, żeby ktoś też dobrze zrozumiał, ale dobre czasy się skończyły. Czyli No i oczywiście część powie i bardzo dobrze, tak? No bo oni zawsze, wiesz, żerują tutaj na tych biednych Rosjanach. no dobrze, to teraz postawmy się na miejsce oligarchy. Żyłem jak pączek w maśle i ten przemysł przynosił mi miliardy dolarów. Miliardy. Teraz on będzie przynosił dziesiątki milionów. A może warto by było robić coś innego, co ma wyższą marżę teraz i po prostu olać to? To różnie może być, wiesz, tutaj jeżeli chodzi o przemysł surowcowy, no to złe czasy są teraz. Bo tak się zastanawiam. I to począwszy od kopania węgla, skończywszy na ropie. Bo tak się zastanawiam, jestem szefem jakiegoś konglomeratu naftowego, wydobywam tą ropę, przetwarzam i ją sprzedaję. No i spłonęła mi rafineria. Na stacjach grożą mi karami, że cenę podnoszę, a jeszcze jak wydobywam z jakiegoś pola naftowego, to brakuje mi trochę części, żeby utrzymać te wydobycie. To po co ja cały ten ciąg mam robić No i bo jeszcze do nadal- niego dokładać na przykład? Bo czasami nie masz wyboru, no bo jesteś na przykład tylko dyrektorem generalnym, a a państwo ma większościowe udziały. No bo tylko to potrafisz i do tej pory zarabiałeś, a więc może przeczekajmy ten rok, 2 lata, zmieni się reżim, skończy się konflikt, wrócimy do normalnego zarabiania i tak dalej, i tak dalej. No, różnie sobie to kalkulujesz. Ale próbujesz ograniczać inwestycje, czy normalnie funkcjonujesz? No jeszcze raz ci powiedziałem, no Łukoil na przykład zwrócił się inwestycje, żeby państwo dopłaciło, państwo powiedziało, że nie, więc prawdopodobnie tej inwestycji nie przeprowadzi. No właśnie, o to mi to chodzi. już ci Bo odpowiedziałem, tak, nie? że Sami z siebie nie mają takich funduszy. no bo wiesz co, jeżeli wykładasz sam, to Albo liczysz inaczej, na może jakiś i mają, zysk. ale nie chcą. No bo ja bym nie zapłacił za nic, jeżeli bym nie wiedział, że to da mi jakiś zarobek, a nie, że będę musiał dokładać. Tu Daję jeszcze na masz wstrzymanie. Właśnie tą taką niepewność, tak? No bo masz te zakazy eksportu, ty na eksporcie zarabiasz, tak? No bo z tego żyjesz, nie? A może za moment diesla też zablokują, wiesz. Czy te braki lokalne, według ciebie, jakiekolwiek mogą wzniecić niepokoje społeczne, jakieś paniki na stacjach, czy to jest na razie za mały temat i ten zakaz eksportu będzie to wygładzał? Zakaz eksportu będzie wygładzał, ale Ale na eksporcie zarabiały te firmy, więc one będą tak, traciły. tylko że na dieslu. Mówię, dopóki nie będzie zakazu na diesla, to jeszcze nie ma takiej tragedii dla tych firm. Ta benzyna boli, ale okej, przeżyją. Natomiast no nie są zadowolone. No tu jest, no widać zresztą często w tych wypowiedziach, że no one by chciały jednak wrócić do tych czasów, które były jeszcze kilka lat temu, sprzed specjalnej operacji, no bo wtedy się żyło dobrze wszystkim. Można było i na Lazurowe Wybrzeże pojechać, no i w ogóle było o wiele lepiej. A teraz jest trochę gorzej. A więc jest oczywiście ta tęsknota, żeby to się w końcu jakoś zakończyło, unormowało. Natomiast niedobre są perspektywy takie długoterminowe, ogólnie na rynku ropy i na temat rafinacji, ponieważ większość tych perspektyw długoterminowych była oparta na konsumpcji i rafinacji w Chinach,
A coraz więcej wskazuje, że Chiny szybciej przejdą na samochody elektryczne i szybciej przeprowadzą tą zmianę niż to na przykład co Europa sobie planowała. Więc my tam mieliśmy te wszystkie plany, biurokracja, Zielony Ład, tam 50-50 i te inne, zero emisyjności, natomiast Chiny po prostu budowały infrastrukturę, duże inwestycje, duże nastawienie, żeby być dużym eksporterem, dużym producentem aut elektrycznych. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast wszystkie ostatnie raporty, które pokazują na temat zużycia ropy, mówią, że 2025 będzie ostatnim rokiem, kiedy mamy wzrost, jeżeli chodzi o zużycie. Od 2026 będziemy mieli już spadek. No i tu różnie. Jedni mówią, że szybszy, inni, że wolniejszy, natomiast spadek zapotrzebowania na ropę naftową, no i na paliwa. To dodatkowo pojawia się pytanie, po co inwestować? A więc z tych długich, wiesz, no właśnie, jak ci rząd nie da, no to będziesz inwestował samemu. No jak ogólnie tendencja jest taka, że to nie jest przyszłościowe, nie? Ale to trochę Chiny niechcący wpychają pod pociąg Rosję. No ale Chiny, że tak powiem, rozgrywają własną partię. Rosja jest jakimś tam pionkiem, tak, z punktu widzenia tego, co się dzieje. Do wzięcia jest duży kawałek tortu. Dlaczego Chiny miałyby tego nie zrobić, tak? Ale powiedziałeś, że Rosja eksportuje przede wszystkim ropę, a ropa to najczęściej samochody ciężarowe. Znaczy, że diesla, tak? Tak, przepraszam, diesla, tak. Bo takich samochodów osobowych, no to większość samochodów osobowych chyba jest na benzynę, to tu akurat to się nie kłóci. No nie kłóci się. Czyli no co? różnie, no wiesz, maszyny rolnicze też najczęściej diesel, nie? No ale to dobra, to dla własnych mieszkańców, bo ja widzę rozwiązanie. Dla własnych mieszkańców będą rafinować. No właśnie. A jako, że eksport nie będzie już pozwalał zarabiać, to trzeba będzie wewnątrz cenę podnieść. Będzie. I wtedy wszyscy są szczęśliwi. No poza ludźmi, ale to... Tak. No to byłoby takie rozwiązanie dla rafinerii najlepsze. Rząd kończy, wiesz, kończy te tłumiki, te fanaberie różne. No, tak. Benzyna w cenie hurtowej te 120, 140. Boli na początku, ale potem no, robi boli się normalna. Też, tylko że się przyzwyczajasz. Na początku boli, potem też boli, tylko że się przyzwyczajasz. Tak. To by było najlepsze, czyli skończyć z tymi dopłatami, urynkowić tą cenę, podnieść o 100 czy tam ponad 100% ceny na stacjach i to by było najlepsze. Myślisz, że to się wydarzy, że to jest najrealniejszy scenariusz? Nie. Bo z tego, co powiedziałeś, no to w Rosji co te takie firmy? Najbardziej oczywiste i takie no w sumie logiczne, no nie będą wprowadzone. Rząd tego nie wprowadzi. Będzie walczył ze spekulantami, którzy podwyższają na tych stacjach prywatnych, sprzedają w tych butelkach, będzie robił naloty, sprawdzał, cuda wianki, natomiast na takie rozwiązanie nie pójdzie. Ten rząd. Tak. No ale następny powie, tamten tak zepsuł, że my musimy to prostować, bo inaczej padniemy. Może tak być. To by było najprostsze, najlepsze rozwiązanie. Oczywiście dla branży zdecydowanie, kiedy mamy rynkowe ceny, być może konsumpcja by spadła. Ale to wtedy nie potrzebujesz inwestować w tyle rafinerii. No tak, ale byłyby ceny rynkowe, tak, i nie masz różnicy, nie ma mnóstwa problemów. Mnóstwo problemów ci odpada, nie trzeba robić jakichś zakazów, no bo po co zakaz, jak nie ma tej różnicy, to jedna cholera, czy ja sprzedam na rynek krajowy, czy na eksport, z grubsza mniej więcej jest to samo.
Nikogo nie musisz łapać, nie masz takiej skomplikowanej księgowości z tymi tu cło w tą stronę, tu w Tak, tą. nie co- musisz co- tych też sprzedawać dewiz i tak dalej, bo jeszcze dochodzą przecież ci komisarze walutowi, dochodzą problemy z tymi transgranicznymi przelewami, ty często musisz czekać długo na to, żeby ci ktoś teraz zapłacił, bo ci Amerykanie blokują i tak dalej, i tak dalej. No mówisz, no to sobie sprzedam na rynku krajowym i tak zarobię przecież podobną kwotę. Czyli co? Sugerujemy rosyjskiemu rządowi. No ale Postąpcie wiesz jakby logicznie. inflacja wtedy im wystrzeliła. Ceny surowców dosyć mocno wpływają na inflację. No i ten taki jednorazowy szok no byłby ogromny. No ale zaraz. Paweł, Nawet jeżeli by to rozłożyć, no bo możemy rozłożyć też, nie? Że dochodzimy, że tam nie tak, że od razu, No, tylko tak. no, tam 10%, 5%, 10, 5 i tak dalej. Tak, żeby nie tak. było takiego, co tu się Budzisz wydarzyło. się, jedziesz na stację Stacje, w Rosji, a tam ceny rozbudowują jak w te Niemczech, okienka, nie? bo już 4-cyfrowe zamiast Tak, nie, no a 3-cyfrowe. ceny tak w euro, nie? No, rozumiesz, tak, nie? Ale teraz powiedz mi to. Rząd te pieniądze dopłaca, no ale on te pieniądze musi skądś zabrać. Bo on nie ma własnych pieniędzy, więc on i tak ściąga w jakiś sposób z No tych ale to obywateli. przecież ściąga, zobacz, patrz, masz podatek od kompali. No. Rafinerie tam ci firmy naftowe płacą. No to po prostu oni mniej płacą, no bo on od razu im dopłaca, więc. No ale ta firma, która wydobywa te kopaliny, no to ona te dopłaty też wrzuca w cenę. To co? No te opłaty od... Tak, oczywiście. No to ucinasz wszystko po kolei i wychodzi na to samo. No nie. Czemu? No nie, no bo jeżeli by wyszło na to samo, to cena hurtowa byłaby zbliżona do tej ceny detalicznej, oczywiście z tą marżą i tak dalej. A tak nie jest. Tu mamy cenę niższą. Cena hurtowa jest ceną wyższą niż cena detaliczna. No jeszcze raz tłumaczę. No tak, ale firma, która wydobywa, płaci podatek od kopalin. Czyli to, No. co wydobyła, musi sprzedać drożej, bo wlicza sobie ten podatek od wydobycia. No ale za granicę sprzedaje po innej cenie, na rynek krajowy po innej No cenie. ale powiedzieliśmy przed chwilką, że zagranica to się powoli tak będzie przycinać. Nie wiadomo. No na razie się nie przycina. Problem się stanie, jeżeli na przykład okaże się, że masz permanentny zakaz na diesla i na benzynę, no to wtedy... A może się okazać, że będzie po prostu brak chętnych? Że te zapotrzebowanie globalne będzie spadało, a wszystkie kraje, które produkują ropę, będą mówili, Nie. no ale my musimy wypchnąć. Będzie cena spadała? Nie. Okej. Nie. Dlatego, że inwestycje szybciej będą prawdopodobnie spadać niż chętni. Okej, w sensie będzie wydobywać się na świecie mniej ropy Znaczy na niż... razie więcej się wydobywa, nie? A więc na razie jest trochę taka sytuacja, że cały czas jednak się więcej wydobywa, natomiast nie ma nowych inwestycji, co powoduje, że w przyszłości prawdopodobnie się będzie mniej wydobywać. No ale to też zależy od wielu czynników, tak? No bo teraz kto wygra w Stanach Zjednoczonych? Jak wygra Trump, to się będzie więcej wydobywać. Jak wygra na przykład demokraci Harris, to się pewnie będzie mniej wydobywać, nie? Od wielu czynników polityki, też OPEC, tego, czy jeszcze w Chinach to nie przyspieszy. A co z tymi wszystkimi krajami afrykańskimi, które właśnie odkryły ropę? Mówią, kurde, musimy to sprzedać jak najszybciej, bo za chwilę się czas skończy. Wbrew pozorom może być dla nich dobry okres, dlatego że jeżeli szczególnie dla rafinacji lokalnej ropy, no bo oni będą potrzebowali jeszcze dosyć długo. Ten proces odchodzenia od ropy nie będzie taki pyk. No pojedziesz Będą sobie, kraje nie wiem, bogatsze, które będą miały same do elektryki. Egiptu. No nie masz tak, że co 100 metrów masz stację ładowania elektryka, nie? No to nawet w Polsce tego nie ma. No ale Wiesz, rozumiesz, nie? tak. Ale Chiny idą w tym kierunku, tak? Jeżeli pojedziesz do miasta, to tam co 100 metrów, czy nawet częściej będziesz miał różnego rodzaju punkty, tak? No bo tak te miasta są w tym momencie i też te nowe budowane, no tak są tworzone, tak? Masz duży tutaj nacisk na tą infrastrukturę. Natomiast no, w krajach afrykańskich tego nie będziesz miał, no i te elektryki powiedzmy, czy samochody wodorowe,
no to też musisz tą infrastrukturę stworzyć, nie? To wszystko kosztuje, tak? No i te kraje będą korzystać z innego środka energetycznego, jakim będą paliwa. I tam jest miejsce dla Szczególnie, że Rosji tam masz- ewentualnie w przyszłości. Tak, tam jest miejsce dla Rosji w przyszłości. No ale też zobaczymy, no bo masz kraje Zatoki, masz kraje takie jak Angola, Nigeria. No tu będziesz miał dużą konkurencję o rynki niskomarżowe. To wypadałoby wtedy intensyfikować działania destabilizujące rządy tych krajów i ewentualnie podstawiać swoich, Po żeby co? torpedować rozwój tego przemysłu tam, inwestycji. Teraz to ja nic nie zrozumiałem. Masz taką Angolę no. czy coś, wysyłasz oddział wagnerowców, który robi tam ci zamieszanie w kraju, usuwasz gościa, który chce inwestować w tą ropę, podstawiasz kogoś, kto nie chce. No ale wtedy- jeżeli masz zdestabilizowany kraj, to najczęściej ludzie są biedniejsi, no to automatycznie zapotrzebowanie na przykład na samochody ci spada, tak? No, Ale czy w na- 3 kolejnych krajach graniczących nie ma No. dostępu do tej ropy z tego kraju. I wtedy wjeżdża Rosja na białym koniu. Nie, znaczy nie kupuję takiego rozumowania. No ale okej. To, że nie jest logiczne, to nie znaczy, że Rosjanie tego nie wykonają. Nie, no nie sądzę, tak? Tu są jakieś inne czynniki mają wpływ, natomiast no nie. Pamiętajmy, że te rynki obecnie w przypadku ropy naftowej mamy rynki wysokomarżowe, gdzie się zarabia i takim wysokomarżowym była Europa i Rosja straciła ten rynek. Oprócz tych Węgier i tej Słowacji. No i oto jest tam awantura ostatnio, no ale z grubsza straciła już bezpowrotnie, przynajmniej na jakiś czas, ten rynek. Mamy rynki azjatyckie, takie jak Chiny, Indie, gdzie on jest średnio marżowy, i mamy takich biedaków, gdzie on jest niskomarżowy. Nie? Czy to też nie jest perspektywa obiecująca dla rosyjskich rafinerii i rosyjskich firm naftowych? No nie. No najlepszym byłoby rozwiązaniem, tak jak ty mówisz, urynkowić te ceny, no i jakoś by się tam dało żyć, nie? Szok raz byłby taki chwilowy może i... Tak, a wiesz, a tu koszty transportu nie dochodzą ci, a więc na tym rynku krajowym by się opłacało. Zawsze jednak jest te 100 milionów ponad Rosjan. No jakiś rynek to jest. Dobra, czarny łabędź, jaki mógłby się wydarzyć, żeby powstała panika? Nie, no właśnie, co by musiało się wydarzyć, żeby ta panika powstała w Rosji? No informacje prasowe, że są braki. Tego na razie nie mamy. A czy są, że są sporadyczne takie? Są dotyczące wybranych regionów. Ale czy ludzie w Rosji już się nie nauczyli, że żyją w permanentnym kryzysie i ta panika, ciężko by było wywołać panikę? Łatwo. Tak? Tak, łatwo wiesz, no bo tutaj akurat Rosjanom jest łatwo uwierzyć, że tej benzyny brakuje. Co Więc- wielu Polakom się wręcz nie śniło, że Rosja śpi na ropie, ma tych rafinerii tyle i może zabraknąć, nie? Tak. No wiesz, najgorsza sytuacja byłaby taka, jeżeli by braki dotknęły większych miast. Bo jeżeli są, wiesz, braki gdzieś tam na Głubieńce, to oni są przyzwyczajeni, często tam są braki z różnych logistycznych względów. Ale jeżeli by braki dotyczyły większych miast, niekoniecznie największych, ale na przykład, nie wiem, Rostowa, Kazania i tak dalej, no mogłoby to sporo namieszać, no bo tutaj nałożyłoby się kilka rzeczy, nie? wymieniłeś te miasta, w które dosyć drony często trafiają. Tak. Czy to będzie miało, czy myślisz, że to jest takie celowe, że ta odległość, Tak. czy po prostu walimy tak długo, aż powstanie panika? No to są najbliższe, najłatwiej. Też tutaj wojsko się zaopatruje w tego diesla i w jakieś inne rzeczy. Tak to wygląda. No łatwiej jest tak, niż żeby drony leciały do Petersburga i gdzieś uderzyły. Chociaż też się zdarza, że tak dalej lecą, no ale ogólnie łatwiej jest bliżej niż dalej, nie? Tej stronie ukraińskiej. No i też to jest bardziej istotne, żeby nie tylko odciąć te dostawy dla ludności cywilnej, bo to
też taki ma mieć efekt, jak i również dla wojska, no bo też mogą być lokalne braki. Pamiętaj, że wojsko będzie miało w pierwszej kolejności, a więc zabierze wtedy ludności cywilnej, no i wtedy ludność cywilna nie będzie, bo wojsko będzie brało, no co może doprowadzić też do różnego Ale rodzaju to napięć. teraz tak, masz na przykład Rostów czy Kazań i brakuje ci tej ropy, No. a musisz mieć tą ropę, żeby było do czołgów. No to skąd najbliżej? No to właśnie Moskwa, Petersburg, te rejony będą szły, czy... No to różnie, wiesz co, zależy jak masz dostawy. Nie, akurat do Kazania, Rostowa, to z Moskwy to nie, no. Mhm, Z Ryazania raczej nie będziesz dostarczał, nie? mhm. Okej, bo się zastanawiam, tak jak na tej mapie, co miałeś te takie płonące rafinerie, czy tam w głąb za Rostowem jest południu, na tak, tyle masz- dużo. Jest dużo, natomiast Okej. one były najbardziej atakowane, tak, jeżeli chodzi o Doronopad. I trudno jest, wiesz, stwierdzić, jaka jest sytuacja ich, no bo jeżeli polegamy na oficjalnych informacjach, no to nie ma żadnego problemu. Wszystko jest pod Wyremontowane kontrolą. już Wyremontowane i 100%. nawet drugi raz już I remontowane. drugi raz nawet już wyremontowane będzie, nie? Mhm. Wiesz, pytanie, po co oni robią te drugi raz remonty, bo wydaje się, że no po to, żeby ukryć tego, że coś się nie skończyło, nie? No bo nie miało szans się skończyć. No ale rząd kazał dać komunikat, no to ogłosili, że wyremontowali, 2 tygodnie działamy, potem znowu remontujemy, nie? Jest przerwa technologiczna. Okej. Masz jeszcze coś do podsumowania? Nie. Myślę, że możemy kończyć. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś przemyślenia, a my zapraszamy na jutrzejszy poranek. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.